Kocham recykling. Tutaj prasuję ściereczki kuchenne, które mają już swoje lata. Tak trochę wstyd pokazać je w kuchni, a wyrzucić szkoda. Jak widzicie, mają przetarcia, jakieś plamy, które nie chcą zejść. Lata świetności mają już za sobą. Będziemy z nich szyć projekt, w którym użyjemy wszystkie niepotrzebne ścinki materiałów. A ponieważ teraz wyrzucać tkanin nie można do kubów ze zmieszanymi śmiećmi, więc warto do recyklingu, upcyklingu wrócić. Jak widzicie, mam tutaj 3 jednakowej wielkości kwadraty. Do tego mam wycięte prostokąty. Wielkość będziemy omawiać na koniec filmu, jak już zobaczycie, co z tego powstało. Tak będzie mi łatwiej i Wam też, bo dobierzecie to do swoich potrzeb. Jak widzicie, mam już 3 kwadraty o różnej wielkości. 6 cali, 5 cali i 4 cale. Co nam będzie potrzebne do szycia? Tkaniny, czyli już wycięte kwadraty lub koła, bo z nich też będziemy wszyć. Potrzebne nam będzie nić i igła do szycia ręcznego, nożyczki, pałeczka do jedzenia lub kijek, patyczek i słomka do napojów. Słomka dosyć szeroka, ja mam taką półcentymetrową, tak żeby ten patyczek wchodził do słomki. Ewentualnie jeszcze linijka będzie nam potrzebna i to wszystko. I nie mówcie mi, że nie umiecie szyć, że nie macie maszyny. Można szyć ręcznie. Przecież kiedyś tylko tak szyto. Nawlekamy igłę nitką. Robimy pętelkę. O, właśnie w taki sposób. I przystępujemy do zszywania. Ale zanim zszyjemy ten nasz prostokąt, to złóżmy go na pół prawą stroną do prawej. O, właśnie tak. I teraz są 2 sposoby. Możemy tę tkaninę bawełnianą zaprasować żelazkiem lub możemy wykorzystać do tej czynności krawędź stołu lub biurka. Złożone na pół przeciąkamy kilka razy po krawędzi, wytwarzając trochę ciepła i bardzo proszę, mamy już złożony paseczek. On nie musi być bardzo dobrze przyprasowany. Ważne, żeby był złożony na pół, bo i tak będziemy go jeszcze zmieniać, przeprasowywać, ale do tej czynności zszywania wystarczy nam właśnie takie małe złożenie. To jak już mamy przyprasowane za pomocą krawędzi stołu, to bierzemy się do zszywania naszego paska. Ja będę zszywała pół centymetra od krawędzi i będę używała ściegu fastrygowego, gęstszego. Staram się wbijać igłę co 3-4 mm. Musicie poćwiczyć. To na pewno Wam się uda. I to jest wszystko, co musicie umieć. To naprawdę działa. A do projektów recyklingowych czy innych wystarczy Wam właśnie taka technika szycia. Zszywamy do końca. Jeszcze raz tu przy końcówce Wam pokażę, jak wbijam igłę. Dobrze naciągam nitkę, ale nie tak bardzo, żeby się nie marszczyło. I jadę do samego końca. Kiedy dochodzę już do krawędzi końcowej, odwracam tkaninę na drugą stronę i tak jakby z powrotem po tym samym ściegu przeszywam jeszcze 2-3 cm ściegiem fastrygowym i dopiero odcinam nitkę. Jestem wtedy pewna, że nic mi się nie spruje i nie muszę robić żadnych węzełków. I proszę bardzo, mamy zszytą krawędź. Prawda, że to bardzo proste? Przygotowałam już 2 zszyte paski. Teraz trzeba będzie je rozprasować i pokażę, w jaki sposób do tego przygotowałam sobie taki kartonik z tektury. Ja mam akurat z Birmaty. Ułatwia on pracę. Wkładamy ten kartonik do środka naszego tunelu tak, aby szew biegł
na środku szerokości i rozprasowujemy. Możecie go zrobić sobie z tektury. Polecam także ściąć brzegi w taki lekki trójkąt, będzie wtedy łatwiej go wkładać. Ja przeprasowuję też po nim. Potem go wyciągam i przeprasowuję jeszcze raz. Następnie musimy zszyć jeden wąski brzeg, a to po to, żebyśmy mogli przewlec nasz tunel na prawą stronę. I właśnie do tego będzie nam służyła słomka do picia napojów, ta grubsza, i patyczek lub pałeczka do jedzenia. Ten patyczek musi nam delikatnie wchodzić do środka słomki. To bardzo ułatwia i przyspiesza pracę. Wcześniej przyciągałam tuneliki takim specjalnym urządzeniem, ale trwało to bardzo dużo, a tu rach, ciach, ciach i mamy zrobione. Oczywiście musimy też wyrównać brzegi, czyli ten wąski zszyty brzeg tak, za pomocą patyczka lub igły, żeby było równiutko. Teraz zostało nam jedynie rozprasowanie i jeszcze raz po prawej stronie naszego troczka, tuneliku, i w ten sposób możemy szyć też inne rzeczy, które nam będą potrzebne. Wkładamy słomkę do tunelu, potem przekładamy przez patyczek, przeciągamy i voilà! Ładnie nam wyszło. Mamy gotowe. Robi się to naprawdę szybko, błyskawicznie. Jest to najłatwiejszy, najszybszy sposób. Ok, to już mamy wyprasowane, jak widzicie. Wcale nie widać, że to było ręczne szycie, prawda? Niech mi ktoś powie, że to było szyte ręcznie. Widać? Nie widać. Także bierzcie się do pracy i nie marudźcie, że nie macie maszyny. Oczywiście, że maszyną jest szybciej, a jeśli nie macie maszyny, można szyć ręcznie. Wymaga to oczywiście od Was ćwiczeń, cierpliwości, więcej czasu, ale zobaczcie, jak się relaksujecie. Możecie to robić oglądając telewizor, słuchając audiobooków. Naprawdę warto. Co teraz? Mamy tą
wierzchnią tkaninę. Pod spód dałam warstwę białej ściereczki, a następnie przykładam na sztył. No i muszę tam włożyć jeszcze nasze troczki, tak mniej więcej na środku kwadratu. Przypnę je szpileczkami, wszystko sprawdzam, równam. Na jeden kwadracik mały daję 2 troczki. I teraz prawa strona naszej ściereczki recyklingowej do prawej strony, o tak, czyli prawy tył do przodu, prawymi stronami, szczepiamy to wszystko szpilkami lub spinaczami do szycia. Ja używam szpilek. Im więcej szpileczek ułożycie, tym ładniej Wam wyjdzie. Pamiętajcie przy wkładaniu szpilek, żeby stopka od maszyny przechodziła przez nie, nie zostawiamy łebka tam, gdzie będzie szedł szef. U mnie wszystkie główki szpilki są od środka, od wewnętrznej strony, od środkowej. Tam, gdzie idzie szef, tam będzie czubek szpilki. I zszywamy, zostawiając tak mniej więcej 4-5 cm krawędź niezszytą. I nie wyciągam igły. Jak widzicie, igła została, ponieważ teraz wszystko wyciągnę na prawą stronę, pamiętając, że mam przeciągnąć nie tam, gdzie jest ta środkowa część, tylko tył z wierzchem. Żeby wyszło tak, jak trzeba. Czyli u mnie muszę wyjąć w kratkę i między piórkami, bo to białe jest w kanapce w środku, to jest szyneczka, a ja wyciągam tylko bułeczki. I teraz nie śpiesząc się powolutku wyciągam wszystko na prawą stronę, pamiętając, aby wyrównać krawędzie i wierzchołki, bo im prościej, im bardziej ładniejszy kąt prosty zrobimy, tym ładniej będzie wyglądać na etapie końcowym. Możemy też wyciągać to właśnie tak, że składamy, podwijamy jakby ten szew z jednej i z drugiej strony i przepychamy. I wychodzi idealnie. No i co? Podwijamy, przekładamy i wychodzi nam prawie idealny wierzchołek. Rozkładamy, to jest nasz spód, to jest nasz wierzch i powstał nam taki kwadrat z bocznymi troczkami. I teraz musimy zszyć ręcznie ten nasz otwór, przez który przewlekaliśmy wszystko na prawą stronę. Układamy sobie delikatnie, równamy, naciągamy tak, aby wszystko było jak najbardziej równe. Teraz powolutku pokażę Wam, że ten otwór, przez który przewlekaliśmy całą naszą kanapkę, zszywamy ściegiem krytym. Być może tutaj zrobię też mały fragment w zwolnionym tempie, abyście dobrze zobaczyli, jak to wygląda.
I teraz zbliżamy się już do końca. Zostało jeszcze kilka ruchów igłą i żeby zakończyć nitkę, musimy pamiętać o tym, żeby zrobić taki supełek kończący. I tu zrobiłam błąd, popełniłam, bo przeciągałam nitkę przez jedną i drugą warstwę tkaniny. Więc wyciągam jeszcze raz i poprawiam. Tak, teraz mogę przeciągnąć igłę, wbić trochę dalej, przeciągnąć nitkę i dopiero uciąć nitkę. Nic mi tutaj się nie rozpruje. No i zostało nam rozprasowanie. No i kochani, to są przekładki do szklanych pojemniczków, które włożone jeden w drugi bardzo między sobą, obijają się między sobą. Boję się, że się potłuką i też niewygodnie się wyciąga, bo muszę wyjąć wszystkie 3 i dopiero wyciągać po kolei ten, który chcę. A te okrągłe na przykład mają już pokrywki, także się chowa jak matrioszki, więc nie chciałabym potłuc ich, bo szkoda pieniędzy, więc popatrzcie, na te małe zrobiłam właśnie te przekładki, coś podobnego jak robiliśmy przekładki do patelni. To możecie zerknąć jeszcze do tego filmu. No a tutaj do tych małych dałam 2 troczki, do tych większych dałam już z 4 stron, więc wygodnie się wyciąga. Nic nam się tutaj nie obija między sobą i jesteśmy spokojni, że szklane pojemniki nam nie popękają, nie obtłuką się. No i jest naprawdę lepsze wyciąganie, takie pewniejsze i łatwiej się wyciąga.